i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. I teraz odkręcamy nasze jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą śrubkę. Są to śrubki w tym przypadku są to śrubki krzyżakowe, troszkę się zamyśliłem. I jest ich oczywiście 6, tak jak mówiłem. Odkręcamy sobie je. Odkręcamy sobie te śrubki. Już mamy prawie wszystkie odkręcone. 2, 4, 5. Odkładamy na bok i została nam jeszcze jedna w środku. Ona jest tutaj w tym miejscu. I odkładamy. I teraz podwadzamy tutaj naszą tylną obudowę. Starajmy się ją tutaj podwadzić. Najlepiej szukajmy jakiegoś otworu, na przykład tutaj u samej góry, gdzie są właśnie tutaj otwory na naszą smycz. I podwadzamy tutaj od samej góry. Jedziemy na sam dół. I jedziemy sobie w odwrotnym kierunku, w kierunku przeciwnym i na drugą stronę sobie jedziemy po całej długości i widzimy, że nam tutaj obudowa już puściła. Tu patrzymy na nasze klawisze, by nam tutaj wszystko zostało jak należy. I tutaj widzimy oczywiście naszą już płytę główną. Tak to wszystko mniej więcej wygląda w tym telefoniku. I teraz postarajmy się tutaj naszą płytę odmocować. Ale wcześniej musimy tutaj antenę odłączyć, tutaj z tej strony. Tu ją widać. Odłączamy naszą antenę i tutaj przechodzimy dalej. Tu jest dodatkowy uchwyt na nią. My ją wyciągamy. I tak to wygląda, jeśli chodzi o płytę główną. I tutaj widzimy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie i odkładamy na innym miejscu, bo są inne śrubki jak wcześniej. I została nam jeszcze jedna śrubeczka. Trzy śrubeczki są. I 3 kolejne odkładamy. I teraz oddzielamy jedną stronę od drugiej. Tu mamy naszą, jak widzimy, taśmę. Z tej strony odłączamy ją. Tu już Wam nie będę pokazywał, bo to jest naprawdę banalnie proste. Ważne, żebyście wiedzieli mniej więcej jak go odkręcić. A później sobie bez problemu to wszystko wymienicie. Tu macie zasięg w tym miejscu. Wystarczy tutaj podwadzić. Tutaj. I tutaj jest na kleju. Oczywiście pamiętajcie, by nie uszkodzić tutaj tych płytek, bo one są delikatne bardzo. No i tutaj się je, jak widzicie, wyciąga. One tu są sklejone delikatnie. To jest bardzo proste. Odkładamy sobie. I teraz widzimy kolejne śrubki. Teraz został nam tylko przód do odkręcenia. Tu mamy jedną śrubeczkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą. Te dwie są pod zaślepkami, dlatego że jak wysuw nam wychodzi, no to nam wtedy widać te śrubki, więc sobie tutaj zakryli dla estetyki. Wyciągamy sobie te zaślepki.
Odkładamy je tutaj na bok. I odkręcamy te wszystkie 6 śrubeczek. Te są śrubki takie same jak wcześniej. Tu musimy uważać, bo dość ciężko nam, żeby jej nie wytrzeć. Bardzo ciężko ta śrubeczka się odkręcała. I odkręcamy dalej. I zostały nam jeszcze 2 śrubeczki do odkręcenia. I wyciągamy je wszystkie i odkładamy na bok. Coś ciężko, nie chce mi wychodzić te śrubeczki. Śrubki już są odkręcone. Pamiętajcie, by te 2 czarne z przodu były tutaj u samej góry, bo tutaj są najdłuższe, więc one tu muszą być. I teraz sobie podwadzamy naszą obudowę przednią. Tutaj przedni panel od samego dołu wjeżdżamy. I teraz widzimy, że nam bardzo prosto tutaj odeszło. I przy okazji sobie przetrzemy nasz wyświetlacz. Widzicie, jest bardzo tutaj ubrudzony. Jakiś kurz tutaj wpadł. I zostało nam tu jedynie, jeszcze mamy do odkręcenia 2 śrubki. Tu jest jedna i tu druga. No powiem wam szczerze, że te śrubek jest bardzo dużo w tym telefoniku. A za dużo. Ale jak tak musi być, to tak właśnie jest. I tu mamy śrubki już odkręcone. To były śrubki, które tutaj podwadzały tą właśnie klawiaturkę funkcyjną. I podwadzamy ją. Tutaj są blokady. Delikatnie. I tu jeszcze jest jedna śrubka, nie zauważyłem w tym miejscu. O, właśnie. Odkładamy sobie ją. I teraz tu mamy klawisze. Nakładkę klawiszy. Tutaj płytkę klawiszy. I tutaj cały wyświetlacz. Oczywiście jeśli chcemy nasz wyświetlacz wymienić, to podwadzamy w takim miejscu, gdzie to jest wyznaczone. Na przykład w tym miejscu widzimy specjalny otworek i podwadzamy. I wyciągamy tutaj te wszystkie podzespoły. A tutaj jeśli chcemy u samej góry wymienić nasz głośniczek, to oczywiście też podwadzamy. Jest to bardzo proste, jak widzimy. I tak wygląda demontaż tego telefoniku. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Motorola, Siemensów, LG-ków i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!